Tego lutowego poranka, gdy śnieg padał nieustannie, a świat zdawał się zamarzać w bezruchu, życie Felicji Zawilskiej, 72-letniej kobiety o sercu pełnym ciepła i prostoty, runęło w gruzach. Telefon zadzwonił o 5:30, niosąc ze sobą lodowaty cios, który zwiastował najgorszy koszmar każdej matki – śmierć jedynego syna, Bogumiła. Jej dumne, zawsze uśmiechnięte dziecko, jej jedyny syn, odszedł. Świat wokół niej zatrzymał się w tym momencie, a podłoga, na której stała, zdawała się usuwać spod jej stóp, wciągając ją w otchłań niewypowiedzianej rozpaczy. Czuła jedynie paraliżujący ból, który rozrywał jej duszę na strzępy. To był dopiero początek jej gehenny. Gdy ledwo zdążyła pochować syna, jej własna synowa, Liliana, kobieta o zimnym sercu i wyrachowanym umyśle, wyrzuciła ją z domu, który Bogumił z taką miłością dla nich wszystkich zbudował. Bez dachu nad głową, bez majątku, Felicja, stara i bezradna, została zmuszona do życia w samochodzie, jej ostatnim, symbolicznym schronieniu w okrutnym mieście. Los zadał jej ostateczny cios, upokorzył ją do granic możliwości, a ona czuła się jak ciężarem dla świata. Ale wtedy, w najczarniejszej godzinie, gdy temperatura spadła do -10 stopni, a ona drżała pod 2 kocami, nadszedł niespodziewany telefon od prawnika syna. Ten jeden telefon miał zmienić wszystko i otworzyć drzwi do mrocznej tajemnicy, która raz na zawsze odmieniła jej życie, stając się początkiem jej zemsty i poszukiwania sprawiedliwości. Zanurzmy się w tę poruszającą historię osadzoną w malowniczych, ale często surowych realiach współczesnej Polski, gdzie zdrada, determinacja i niespodziewana siła przeplatają się w najbardziej beznadziejnych sytuacjach. To opowieść o tym, że sprawiedliwość przybiera różne formy, a zemsta nie zawsze przynosi oczekiwaną ulgę. Przed rozpoczęciem tej niezwykłej podróży nie zapomnij polubić tego filmu, zasubskrybować kanał i napisać w komentarzach, skąd słuchasz tej opowieści. Teraz zanurzmy się w świat Felicji i jej walki o prawdę. Dni po pogrzebie Bogumiła zleciały jak w malinie. Felicja, zgarbiona, siedziała w kącie ogromnego salonu synowej, czując się niczym cień, bezużyteczna i niechciana. Liliana, młodsza o 30 lat, była zimną i ambitną bizneswoman. Felicja, prosta nauczycielka na emeryturze, nigdy nie dogadywała się z synową. Bogumił był mostem między nimi, a teraz tego mostu nie było. Jedynym promikiem nadziei była Natalia, jej 19-letnia wnuczka, która przychodziła, przytulała ją i przynosiła herbatę. W jej oczach Felicja widziała ten sam ból, który rozrywał jej własne serce. Tydzień później Liliana w eleganckim kostiumie z perfekcyjnym makijażem weszła do pokoju gościnnego. Felicjo, musimy porozmawiać, potrzebujemy przestrzeni. Jej słowa były jak lodowaty sztylet. Chcę, żebyś się wyprowadziła. Felicja patrzyła na nią z zaskoczeniem, nie rozumiejąc, ale sprzedałam swoje mieszkanie w Łodzi, gdy zachorowałam. Bogumił zaproponował, żebym została z wami na stałe. Liliana, bez cienia emocji na twarzy, odparła. To nie jest już aktualne. Bogumił nie żyje. Łzy napłynęły do oczu Felicji. Liliana, gdzie ja mam iść? Nie mam dokąd. Nie dramatyzuj, przerwała ostro synowa. Spakuj się i naucz się przetrwać. Wszyscy musimy. Masz swoją emeryturę. Dasz radę wynająć coś małego. Wyszła, zostawiając Felicję oszołomioną i zranioną. Tej nocy Felicja płakała cicho, by nikt nie słyszał jej rozpaczy. Następnego dnia spakowała swoje rzeczy do 2 walizek. Wsiadła do swojego starego Opla Corsy, samochodu, który Bogumił kupił jej na 70. urodziny i odjechała w nieznane, czując się opuszczona i zgniebiona. Przez 2 tygodnie Felicja żyła w samochodzie. Parkowała na parkingach, myła się na stacjach benzynowych, jadła najtańsze jedzenie. Jej oszczędności topniały, a znalezienie mieszkania do wynajęcia w środku zimy, bez stałego dochodu poza skromną emeryturą, okazało się niemożliwe. Czuła się niewidalna, stara kobieta, którą społeczeństwo spisało na straty. 15 dnia, gdy temperatura spadła do -10 stopni, zadzwonił telefon. Nieznany numer. Pani Felicja Zawilska. Nazywam się Tadeusz Mierzejewski. Jestem prawnikiem pani syna. Musimy się pilnie spotkać. Mam informacje, które zmienią pani sytuację.
Kawiarnia pod zegarem była prawie pusta. Zapach kawy i rogalików przypomniał Felicji, że od dni nie jadła nic porządnego. Tadeusz Mierzejewski, starszy mężczyzna w eleganckim garniturze, czekał. Jego uścisk był mocny, a oczy prenikliwe. Felicjo, zaczął, byłem prawnikiem pani syna przez ostatnie 15 lat. Bogumił był nie tylko moim klientem, ale i przyjacielem. Felicja skinęła głową, wspomnienie Bogumiła wciąż wywoływało falę bólu. Kilka miesięcy temu Bogumił przyszedł do mnie z nietypową prośbą. Chciał wprowadzić tajną klauzulę do swojego testamentu. Klauzulę, o której nikt, nawet jego żona, nie miał wiedzieć. Felicja podniosła wzrok zaskoczona. Jej syn zawsze był otwarty i szczery. Ta klauzula, Tadeusz położył dłoń na teczce, została aktywowana w momencie jego śmierci. Bogumił zostawił pani 27,5 miliona złotych. Filiżanka zadrżała w dłoni Felicji, rozlewając kawę. Słucham? To niemożliwe. Skąd Bogumił miałby takie pieniądze? Tadeusz westchnął. Firma pani syna, Zawilski Innovations, jest warta znacznie więcej niż mogłoby się wydawać. Bogumił był geniuszem w swoim fachu, a jego patenty na technologie medyczne są wykorzystywane na całym świecie. Ale dlaczego tajemnica? Dlaczego nie powiedział Lilianie? Prawnik spojrzał Felicji prosto w oczy. Ponieważ obawiał się o swoje bezpieczeństwo, pani Felicjo, i miał powody, by nie ufać wszystkim wokół siebie. Zimny dreszcz przeszedł Felicji po plecach. To pan sugeruje? Sugeruje, że śmierć pani syna mogła nie być wypadkiem i że Bogumił to przewidział. Świat zawirozał wokół Felicji. Jej dziecko, jej jedyny syn, zamordowany? To było nie do pomyślenia, a jednak gdzieś głęboko poczuła, że to ma sens. Bogumił zawsze był ostrożnym kierowcą. Kto? Wyszeptała. Tego nie wiem na pewno, odpowiedział Tadeusz, ale Bogumił zostawił również to. Wyjął z teczki pendrive'a. Powiedział, że jeśli coś mu się stanie, mam dać to pani, tylko pani. Pieniądze są już na pani koncie, oto dokumenty. Felicja spojrzała na wyciąg bankowy, liczba zer przyprawiała o zawrót głowy. Co mam teraz zrobić? Zapytała, czując się kompletnie zagubioną. Tadeusz pochylił się do przodu. To zależy od pani, pani Felicjo. Może pani żyć komfortowo do końca życia. Albo, zawahał się, albo może pani dowiedzieć się, co naprawdę stało się z pani synem i kto za tym stoi. Przez moment Felicja siedziała w milczeniu, przetwarzając wszystko. Potem, jakby coś w niej pękło, poczuła, jak gniew i determinacja wypełniają pustkę po rozpaczy. Chcę wiedzieć, powiedziała stanowczo, i chcę sprawiedliwości. Tadeusz skinął głową z aprobatą. W takim razie musimy zacząć od początku, od firmy pani syna i jego partnera biznesowego, Henryka Domańskiego. Henryk? Zdziwiła się, znała go, przychodził na obiady, był jak wujek dla Natalii. Tak, potwierdził prawnik. I to właśnie on przejmie teraz kontrolę nad firmą zgodnie z umową partnerską. Chyba że co? Chyba, że udowodnimy, że miał coś wspólnego ze śmiercią Bogumiła. Felicja siedziała jak sparaliżowana, gdy prawda powoli do niej docierała. Jej świat, który legł w gruzach 2 tygodnie temu, teraz układał się w nowy, przerażający wzór. Ale wśród tego chaosu poczuła coś, czego nie czuła od dawna – cel. Panie Mierzejewski, powiedziała prostując plecy, mam 72 lata i właśnie straciłam wszystko, co kochałam. Nie mam nic do stracenia. Proszę mi pomóc znaleźć prawdę. Następnego dnia Felicja zameldowała się w przytulnym pensjonacie na obrzeżach miasta. Po raz pierwszy od 2 tygodni spała w prawdziwym łóżku. Wzięła długi, gorący prysznic i zjadła pełnowartościowy posiłek. Choć fizycznie czuła się lepiej, emocjonalnie była w rozsypce. Każda chwila spokoju przynosiła ze sobą obrazy Bogumiła. Jego uśmiech, gdy był małym chłopcem, jego dumę, gdy zakładał swoją firmę, ostatnie Boże Narodzenie, gdy wszyscy siedzieli przy stole, nie wiedząc, że to będzie ich ostatnie wspólne święto. Wieczorem usiadła przy małym biurku i podłączyła pendrive'a do laptopa. Urządzenie zawierało folder zatytułowany po prostu „Dla mamy”. Drżącymi palcami kliknęła, by go otworzyć. Wewnątrz znajdowało się nagranie wideo i kilka dokumentów. Włączyła nagranie i prawie krzyknęła, gdy na ekranie pojawił się Bogumił. Żywy, poważny, patrzący prosto w kamerę. Mamo, zaczął, a jego głos sprawił, że łzy popłynęły jej po policzkach.
Jeśli to oglądasz, oznacza to, że miałem rację i coś mi się stało. Mam nadzieję, że się mylę, że to nagranie nigdy do ciebie nie trafi, ale zawsze uczyłaś mnie, by być przygotowanym na wszystko. Zrobił pauzę, przeczesując ręką swoje gęste, ciemne włosy, gest, który znała tak dobrze. Odkryłem coś w firmie, coś dużego. Henryk manipuluje finansami, wyprowadza pieniądze, fałszuje wyniki badań klinicznych naszych urządzeń. Ludzie mogą być w niebezpieczeństwie, pacjenci używający naszych produktów. Zebrałem dowody, które są na tym pendrive'ie i zamierzam wszystko ujawnić, ale Henryk ma wpływy, zna ludzi, którzy potrafią rozwiązywać problemy. Serce Felicji biło jak szalone, gdy słuchała jego słów. Nie ufam nikomu, mamo. Nawet, zawahał się, nawet Lilianie. Ona i Henryk są blisko, zawsze byli zbyt blisko. Mam podejrzenia, ale nie chcę ich wypowiadać bez dowodów. Felicja zacisnęła pięści. Czy jej syn sugerował, że jego żona i partner biznesowy zostawiam ci wszystko, co odkryłem oraz pieniądze, które zabezpieczyłem na tajnym koncie. Użyj ich mądrze. I mamo, jego głos załamał się. Zaopiekuj się Natalią. Ona jest niewinna w tym wszystkim. Jest dobrą dziewczyną, jak ty. Nagranie się skończyło, a Felicja siedziała w ciemności oszałomiona. Przez następne godziny przeglądała dokumenty, wyciągi bankowe, e-maile, raporty laboratoryjne. Większość była dla niej niezrozumiała, ale nawet ona, emerytowana nauczycielka polskiego, mogła dostrzec wzorzec. Henryk Domański systematycznie okradał firmę i fałszował wyniki testów medycznych, a jej syn zamierzał go zatrzymać. Nad ranem, gdy szary świt zaczął przedzielać się przez zasłony, podjęła decyzję. Bogumił dał jej środki i informacje. Teraz musiała znaleźć sposób, by dokończyć to, co zaczął. Zadzwoniła do Tadeusza. Potrzebuję spotkać się z Natalią, powiedziała bez wstępu. I potrzebuję dowiedzieć się więcej o Henryku Domańskim. Wszystkiego. To może być niebezpieczne, ostrzegł. Syn nie żyje, odpowiedziała twardo. Czy może być coś gorszego? Spotkały się pod jej uczelnią. Natalia, szczupła blondynka w niebieskim płaszczu, rzuciła się w ramiona babci. Gdzie byłaś? Szukałam cię wszędzie. Mama powiedziała, że wyjechałaś do sanatorium, ale nie wierzyłam jej. Felicja przytuliła ją mocno. To długa historia, kochanie. Chodźmy na kawę. Musimy porozmawiać. W małej kawiarni Felicja opowiedziała Natalii wszystko. Jak jej matka wyrzuciła ją z domu, jak żyła w samochodzie, jak Tadeusz ją znalazł i przekazał informacje od jej ojca. Nie mogę w to uwierzyć, szeptała Natalia, blada jak ściana. Mama zawsze była chłodna, ale żeby zrobić coś takiego i wujek Henryk, tata mu ufał. Wiem, kochanie, ścisnęła jej dłoń, dlatego potrzebuję twojej pomocy. Musimy dowiedzieć się prawdy. Natalia spojrzała na nią swoimi dużymi niebieskimi oczami, oczami Bogumiła i po raz pierwszy Felicja zobaczyła w nich stal. Co mam zrobić, babciu? Najpierw, powiedziała Felicja, musisz zachowywać się normalnie. Nikt nie może wiedzieć, że się spotkałyśmy. A potem musimy zbadać, co dokładnie robiła twoja matka w dniu, gdy twój ojciec miał wypadek. Apartament Tadeusza w starej, odnowionej kamienicy był pełen książek i widokiem na rynek. Proszę, niech pani siada, powiedział. Herbaty, kawy? Herbaty, dziękuję. Na biurku stały zdjęcia. Tadeusz z żoną, z dziećmi, z wnukami. Normalne, szczęśliwe życie, które Felicja straciła. Gdy wrócił z herbatą, położył przed nią gruby folder. To, co udało mi się zebrać o Henryku Domańskim. Nie jest to ładna historia. Przez następne 2 godziny zagłębiali się w życie Henryka. Miał burzliwą przeszłość, był zamieszany w podejrzane przedsięwzięcia. Jak Bogumił mógł tego nie wiedzieć? Zapytała wstrząśnięta. Henryk jest mistrzem manipulacji, wyjaśnił Tadeusz, a pani syn był naukowcem, idealistą, wierzył w ludzi. A co z Lilianą? Zapytała Felicja, choć bała się odpowiedzi. Tadeusz zawahał się. To skomplikowane. Liliana i Henryk znają się od dawna, dłużej niż pani syn i Henryk. W rzeczywistości to ona ich sobie przedstawiła. Co? Bogumił powiedział mi, że poznał Henryka na konferencji naukowej. Tak im było wygodniej wyjaśnić, powiedział Tadeusz, podając kolejny dokument. Ale prawda jest taka, że Liliana i Henryk studiowali razem, byli blisko.
Felicja patrzyła na stare zdjęcie. Młoda Liliana, piękna jak zawsze, uśmiechająca się, a obok niej młodszy Henryk z ręką wokół jej talii. Zbyt blisko, zbyt intymnie. Czy sugerujesz, że oni? Tadeusz westchnął. Nie mam dowodów na romans, ale mam dowody na ich finansowe powiązania. Liliana ma tajne konto w Szwajcarii, założone miesiąc przed śmiercią syna. Konto, na które Henryk przelał znaczną sumę pieniędzy tydzień po pogrzebie. Felicja poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Zapłata? Za co? To musimy ustalić, powiedział Tadeusz, ale mamy już pewien trop. Dzień przed wypadkiem syna, Liliana wydzwaniała do pewnego mechanika, specjalistę od luksusowych samochodów, takich jak Maserati, którym jeździł Bogumił. Świat wirował wokół Felicji. Czyżby Liliana sabotowała samochód swojego męża, ojca swojego dziecka? To nie wszystko, kontynuował Tadeusz. Dzień po pogrzebie ten sam mechanik kupił bilet do Brazylii, jednorazowy i nigdy nie wrócił. Felicja siedziała w milczeniu, przetwarzając te informacje. Jej syn, zamordowany przez własną żonę i najlepszego przyjaciela, to było jak z najgorszego koszmaru. Co teraz? Zapytała w końcu. Teraz, powiedział Tadeusz z determinacją, musimy znaleźć niezaprzeczalne dowody i mam plan. Plan był odważny, ale ryzykowny. Felicja, 72-letnia kobieta, miała zinfiltrować firmę syna, udając zainteresowaną inwestorkę. Z nowo odkrytymi milionami była idealną przynętą dla chciwego Henryka. To niebezpieczne, ostrzegł Tadeusz. Jeśli Henryk obejrzewa, kim pani jest... Nigdy mnie nie poznał, odpowiedziała Felicja. Widział mnie może 2 razy na rodzinnych uroczystościach, a wtedy byłam tylko starą matką Bogumiła, niegodną uwagi. Ale Liliana nie spodziewałaby się mnie w roli bogatej inwestorki. Poza tym rzadko bywa w firmie, prawda? Zajmuje się głównie PR-em i eventami. Tadeusz kiwnął głową. To prawda, ale potrzebujemy dla pani nowej tożsamości, nowego wyglądu. Felicja spojrzała w lustro. Zobaczyła zmęczoną, siwą kobietę z podkrążonymi oczami i zmarszczkami od zmartwień. Kobietę, która wygląda dokładnie tak, jak powinna wyglądać. Babcia w żałobie. Ale może czas na zmianę? Czas, by Felicja Zawilska zniknęła, a pojawiła się ktoś zupełnie inny. Ktoś, kto mógłby dokonać zemsty za śmierć mojego syna. Zróbmy to, powiedziała, czując przypływ adrenaliny. Zmieńmy mnie. Jest jeszcze jedno, powiedział Tadeusz. Bogumił zostawił coś jeszcze, czego nie pokazałem pani wcześniej. Wyjął z szuflady małe urządzenie, które wyglądało jak zegarek. To prototyp najnowszego wynalazku pani syna. Urządzenie nagrywające. Wygląda jak zwykły zegarek, ale może nagrywać dźwięk przez wiele godzin. Bogumił zaprojektował je dla pacjentów z problemami pamięci, ale może się przydać w naszym śledztwie. Felicja wzięła urządzenie, czując w nim ostatni dar od swojego syna. I użyjemy wszystkiego, co nam zostawił, powiedziała cicho. Nie zawiodę go. Kiedy Felicja zobaczyła swoje odbicie w lustrze, prawie się nie poznała. Jej siwe włosy, zawsze upięte w skromny kok, teraz były farbowane na elegancki, platynowy blond i ułożone w modną fryzurę. Makijaż, delikatny, ale profesjonalny, podkreślał jej oczy i ukrywał zmarszczki. Zamiast zwyczajowej garderoby miała na sobie drogi kaszemirowy kostium w kolorze głębokiego granatu, sznur prawdziwych pereł i skórzane buty na niskim obcasie. Niezwykła metamorfoza, skomentował Tadeusz, gdy wyszła z salonu piękwości. Nikt by pani nie poznał, pani Felicjo. Proszę, od teraz jestem Franciszka Orłowska, przypomniała mu, ćwicząc nową tożsamość, którą dla niej stworzył. I wdowa po przemysłowcu z Gdańska, szukająca możliwości inwestycyjnych. Skinął głową z aprobatą. Doskonale. Spotkanie z Henrykiem Domańskim jest umówione na jutra o 10:00. Tej nocy Felicja prawie nie spała, powtarzając w głowie szczegóły nowej tożsamości i plan działania. Franciszka Orłowska była pewna siebie, zamożna i doświadczona w biznesie. Kompletne przeciwieństwo prawdziwej niej, skromnej nauczycielki, która zawsze żyła z pensji do pensji.
Następnego ranka, punktualnie o 10, stała przed imponującym szklanym budynkiem Zawilski Innovations. Serce biło jej jak oszalałe, gdy przekraczała próg firmy swojego syna. Firmy, którą zbudował od podstaw, a która teraz była w rękach jego mordercy. Pani Orłowska, młoda recepcjonistka, uśmiechnęła się profesjonalnie. Pan Domański już na panią czeka. Proszę za mną. Idąc korytarzami, Felicja rozpoznawała niektóre miejsca. Salę konferencyjną, gdzie Bogumił świętował swój pierwszy duży kontrakt, jego ulubioną kafeterię, a tam jego gabinet. Teraz z tabliczką Henryk Domański prezes. Zacisnęła dłonie w pięści. Spokój, przypomniała sobie. Muszę zachować spokój. Drzwi otworzyły się i stanęła twarzą w twarz z Henrykiem Domańskim. Wysokim, siwiejącym mężczyzną około 60, z przeszywającym spojrzeniem i charyzmatycznym uśmiechem, który kiedyś uważała za przyjazny, a teraz wiedziała, że jest maską. Pani Orłowska, cóż za przyjemność, powiedział, ściskając jej dłoń. Proszę, niech pani siada. Kawa, herbata? Czarna kawa, dziękuję. Gdy sekretarka wyszła, Henryk usiadł naprzeciwko, studiując ją z zainteresowaniem. Muszę przyznać, że byłem zaintrygowany pani mailami, powiedział. Nieczęsto spotykamy potencjalnych inwestorów, którzy sami się do nas zgłaszają, zwłaszcza teraz po niedawnych zmianach w zarządzie. Interesuje mnie technologia medyczna, odpowiedziała przygotowaną formułką, a państwa firma ma imponujące portfolio patentów. W istocie skinął głową, choć przyznam, że większość innowacji była dziełem mojego zmarłego partnera, Bogumiła Zawilskiego. Geniusz, prawdziwa strata dla branży. Sposób, w jakim mówił o jej synu z udawanym smutkiem i fałszywym szacunkiem, sprawił, że miała ochotę rzucić mu się do gardła. Zamiast tego uśmiechnęła się uprzejmie. Słyszałam o tym wypadku. Tragedia. Ale biznes musi iść dalej, nieprawdaż? Dokładnie tak, zgodził się z uśmiechem. I właśnie dlatego jestem otwarty na nowych inwestorów. Mamy kilka obiecujących projektów w fazie rozwoju. Przez następną godzinę Henryk oprowadzał ją po firmie, pokazując laboratoria, prototypy, chwaląc się osiągnięciami. Felicja widziała, jak pracownicy spoglądają na niego z mieszaniną strachu i szacunku. Czuła, jak jej zegarek rejestrator cicho nagrywa każde słowo. Gdy dotarli do działu badań i rozwoju, zamarła. Na ścianie wisiało ogromne zdjęcie Bogumiła, uśmiechnięte, pełne życia, dumne ze swojej firmy. Pod nim widniał napis In memoriam, Bogumił Zawilski, założyciel i wizjonerza. Piękny hołd, powiedziała, starając się ukryć drżenie w głosie. Tak, zasłużył na to, odparł Henryk, patrząc na zdjęcie bez cienia wyrzutów sumienia. Choć między nami, obniżył głos, nie zawsze się zgadzaliśmy co do kierunku firmy. Bogumił był idealistą, ja jestem bardziej pragmatyczny. Co to znaczy? Zapytała, wyczuwając okazję. Henryk rozejrzał się, upewniając, że nikt ich nie słyszy. Cóż, powiedzmy, że niektóre z naszych produktów wymagały przyspieszenia procesu zatwierdzania. Bogumił zawsze chciał więcej testów, więcej zabezpieczeń. To kosztowne i czasochłonne. A teraz, uśmiechnął się drapieżnie, teraz pod moim kierownictwem jesteśmy bardziej efektywni. Dlatego uważam, że to idealny moment na inwestycje. Nasze zyski wzrosną znacząco w najbliższych kwartałach. Kosztem bezpieczeństwa pacjentów, pomyślała z obrzydzeniem. Dokładnie to, co Bogumił chciał zatrzymać. Po wycieczce wrócili do gabinetu Henryka na bardziej szczegółową rozmowę o potencjalnej inwestycji. Gdy weszli, przy jego biurku stała kobieta. Szczupła, elegancka, z chłodnym spojrzeniem. Liliana. Serce Felicji prawie stanęło. Czy ją rozpozna? Czy cały plan upadnie w tej chwili? Ach, Liliano, poznaj naszą potencjalną inwestorkę, panią Franciszkę Orłowską. Pani Orłowska to Liliana Zawilska, nasza dyrektor PR i wdowa po moim partnerze. Liliana wyciągnęła rękę z profesjonalnym uśmiechem. Jej oczy przeskanowały Felicję. Drogie ubranie, biżuterię, fryzurę, ale nie dostrzegła w nich ani cienia rozpoznania. Dla niej była po prostu kolejną bogatą bizneswoman, niczym więcej. Och, miło mi panią poznać, powiedziała, ściskając jej dłoń. Przepraszam, że przerywam, ale muszę omówić z Henrykiem kilka spraw dotyczących wieczornego eventu. Może mogłybyśmy spotkać się później, przy innej okazji?
Z przyjemnością, odpowiedziała Felicja, utrzymując spokojny ton. Gdy Liliana wyszła, Henryk podjął rozmowę o inwestycji. Ale umysł Felicji był gdzie indziej. Stała twarzą w twarz z kobietą, która wyrzuciła ją na ulicę, która mogła mieć udział w śmierci jej syna, a ona nawet jej nie poznała. To było zarówno upokarzające, jak i dodające otuchy. Jeśli Liliana nie rozpoznała własnej teściowej, plan miał szansę powodzenia. Po wyjściu z firmy Felicja natychmiast zadzwoniła do Tadeusza. Mam nagranie, powiedziała mu. Henryk praktycznie przyznał się do fałszowania wyników testów i spotkałam Lilianę. Nie poznała mnie. Doskonale, odpowiedział, ale to dopiero początek. Potrzebujemy więcej dowodów, konkretnych dokumentów i musimy dowiedzieć się, jak dokładnie zaaranżowali wypadek Bogumiła. Co sugerujesz? Henryk zaprosił panią na galę charytatywną firmy dziś wieczorem, prawda? To idealna okazja, żeby się zbliżyć. Może nawet dostać się do jego biura, gdy wszyscy będą zajęci. Plan był niebezpieczny, ale Felicja czuła, że nie ma wyboru. Dla Bogumiła, dla sprawiedliwości. Zrobię to, powiedziała, czując, jak determinacja wypełnia ją na nowo. Tej wieczoru hotel Grand Polonial śnił od świateł i elegancji. Tadeusz załatwił Felicji suknię, długą, granatową kreację, prostą, ale elegancką. Pani Orłowska, Henryk powitał ją w holu. Wspaniale, że pani dołączyła. Sala balowa była wypełniona śmietanką lokalnego biznesu i polityki. Rozpoznała Lilianę po drugiej stronie sali, olśniewającą w czerwonej sukni, rozmawiającą z grupą mężczyzn. Jej śmiech był melodyjny i kontrolowany. Jak długo zna pan Lilianę? Zapytała Henryka, gdy prowadził ją przez salę. Od lat studenckich, odpowiedział z uśmiechem. To ona przedstawiła mi Bogumiła. Był wtedy młodym naukowcem z wielkimi pomysłami, ale bez biznesowego doświadczenia. Henryk kontynuował rozmowę, chwaląc się firmą. Nasz najnowszy produkt, miniaturowe urządzenie monitorujące funkcje życiowe, zrewolucjonizuje opiekę zdrowotną. Czy to projekt, nad którym pracował Bogumił Zawilski? Zapytała Felicja. Twarz Henryka na moment stężała. Tak, początkowo, ale miał wątpliwości co do bezpieczeństwa. Zbyt ostrożny, moim zdaniem. Teraz, gdy ja kieruję projektem, jesteśmy na dobrej drodze do szybkiego wdrożenia. Wtedy podeszła Liliana, promieniująca fałszywym uśmiechem. Henryku, senator pyta o ciebie. Położyła dłoń na jego ramieniu w geście, który wydawał się zbyt poufały. Pani Orłowska, mam nadzieję, że dobrze się pani bawi. Oczywiście, zapewniła ją Felicja. To wspaniałe wydarzenie. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem waszej firmy. Cieszę się, odparła Liliana. Henryk i ja włożyliśmy w nią wiele serca, zwłaszcza teraz po odejściu mojego męża. Sposób, w jaki mówiła o Bogumiłę, jakby po prostu zmienił pracę, a nie zginął, sprawił, że Felicja musiała zwalczyć falę gniewu. To musiał być dla pani trudny czas, powiedziała, testując ją. Tak, oczywiście, odpowiedziała automatycznie, bez śladu prawdziwego smutku. Ale życie toczy się dalej. Bogumił na pewno chciałby, żebyśmy kontynuowali jego dzieło. Gdy Liliana i Henryk zostali wciągnięci w rozmowę z innymi gośćmi, Felicja skorzystała z okazji, by rozejrzeć się po sali. Niedaleko głównego wejścia znajdował się korytarz prowadzący do tymczasowych biur firmy. Czekała na odpowiedni moment. Gdy orkiestra zaczęła grać głośniejszy utwór, a goście skupili się na parkiecie, dyskretnie ruszyła w kierunku korytarza. Przepraszam, szukam toalety, powiedziała ochroniarzowi. Oczywiście, proszę tędy. Minęła toalety i skręciła w lewo, w kierunku biur. Korytarz był cichy i słabo oświetlony. Na każdych drzwiach widniały tabliczki z nazwiskami. Gdy zobaczyła Henryk Domański, prezes, serce zabiło jej mocniej. Drzwi były zamknięte. Felicja przypomniała sobie, co powiedział Tadeusz. W takich hotelach zawsze jest pokojówka lub pracownik obsługi z dostępem wszędzie. Musiała znaleźć kogoś takiego. Wróciła do głównego korytarza, aż zobaczyła młodą kobietę w uniformie hotelu, pchającą wózek z ręcznikami. Przepraszam, zaczęła, przybierając ton zdenerwowanej bizneswoman. Zostawiłam w biurze Zawilski Innovations bardzo ważne dokumenty, te, które miałam zaprezentować dziś wieczorem. To katastrofa. Czy mogłaby pani mi pomóc? Pokojówka zawahała się. Nie powinnam. Felicja dyskretnie wsunęła jej do kieszeni zwitek banknotów. A to naprawdę sprawa życia i śmierci?
Nikt się nie dowie. Po chwili wahania skinęła głową i poprowadziła Felicję z powrotem do drzwi gabinetu Henryka. Użyła swojej karty, by je otworzyć. 5 minut, szepnęła. Później przechodzi tędy ochrona. Gdy drzwi zamknęły się za Felicją, rzuciła się do biurka Henryka. Szybko przeszukała szuflady, ale nic nie znalazła. Komputer był zabezpieczony hasłem. Czas uciekał. Wtedy zauważyła elegancką skórzaną teczkę leżącą na kanapie w rogu pomieszczenia. Otworzyła ją. W środku był laptop i kilka folderów. Jeden z nich był zatytułowany Projekt Guardian – Finalizacja. Guardian – to był projekt, nad którym pracował Bogumił, urządzenie monitorujące, o którym wspominał Henryk. Szybko przejrzała dokumenty. Były tam raporty z testów, wykresy, tabele. Większość była dla niej niezrozumiała, ale jedna rzecz rzucała się w oczy. 2 zestawy wyników opatrzone różnymi datami. Jeden starszy pokazywał liczne problemy i niebezpieczeństwa, drugi, nowszy, przedstawiał te same testy jako w pełni udane. Sfałszowane wyniki. Dokładnie jak mówił Bogumił. Szybko zrobiła zdjęcia dokumentów swoim telefonem. Gdy przeglądała dalej, znalazła e-mail wydrukowany i włożony między strony. Od Liliany do Henryka, datowany na dzień przed śmiercią Bogumiła. H. Wszystko załatwione na jutro. M. Zrobił co trzeba. Teraz musimy tylko czekać. Po wszystkim będziemy wolni. L. Mechanik. Czy to był dowód, że zaplanowali sabotaż samochodu Bogumiła? Felicja zrobiła zdjęcie e-maila, czując jak ręce jej drżą. To był dowód, którego szukali. Dowód, że śmierć jej syna nie była wypadkiem. Nagle usłyszała głosy na korytarzu. Szybko zamknęła teczkę i położyła ją dokładnie tam, gdzie była. Rozejrzała się, szukając miejsca do ukrycia, ale było już za późno. Drzwi się otworzyły. Co pani tu robi? Henryk stał w progu z twarzą wykrzywioną gniewem i podejrzeniem. Ja szukałam toalety, skłamała, starając się zachować spokój. Drzwi były otwarte. Weszłam, myśląc, że to łazienka. W moim prywatnym gabinecie? Zapytał, podchodząc bliżej. Nie wierzę w zbiegi okoliczności, pani Orłowska. Kim pani naprawdę jest? Serce Felicji biło jak oszalałe. Była sama, złapana na gorącym uczynku przez człowieka, który najprawdopodobniej zamordował jej syna. Jestem dokładnie tym, za kogo się podaje, powiedziała, prostując się. Potencjalną inwestorką, która chciała lepiej poznać firmę przed podjęciem decyzji. Henryk patrzył na nią intensywnie, jakby próbował przejrzeć jej maskę. Czy widział pod makijażem i nową fryzurą starą Felicję Zawilską? Czy rozpoznał matkę człowieka, którego zabił? W takim razie proszę wybaczyć moje podejrzenia, powiedział w końcu, choć jego oczy pozostały czujne. W naszej branży przemysłowi szpiedzy nie są rzadkością. Wróćmy na galę. Dobrze, zapowiada się aukcja charytatywna. Felicja przytaknęła, czując ulgę, ale wiedziała, że musi być ostrożna. Henryk będzie ją teraz obserwował i musiała jak najszybciej przekazać znalezione dowody Tadeuszowi. Gdy wracali do sali balowej, jej telefon zawibrował w torebce. Dyskretnie sprawdziła. Wiadomość od Natalii. Babciu, znalazłam coś w rzeczach taty. Musimy się spotkać. Pilne. Spotkały się następnego dnia w parku miejskim. Natalia wyjęła z kieszeni małe urządzenie podobne do pendrive'a. To było ukryte w książce taty w jego domowej bibliotece. To specjalny klucz kryptograficzny. Tata używał takich do zabezpieczenia najważniejszych danych firmy. Ten jest opisany jako Guardian, protokół bezpieczeństwa. Guardian, ten sam projekt, którego dokumenty Felicja widziała w teczce Henryka. Czy możemy zobaczyć, co jest w środku? Zapytała. Potrzebujemy komputera taty. Klucz działa tylko z jego maszyną. Ma specjalne zabezpieczenia biometryczne. A gdzie jest jego komputer? Natalia westchnęła. W domu, w jego gabinecie. Mama rzadko tam wchodzi, ale to ryzykowne. Felicja zastanawiała się przez chwilę. Wejście do domu Liliany, miejsca z którego została wyrzucona, wydawało się niebezpieczne, ale potrzebowały tych danych. Kiedy Liliana będzie poza domem? Jutro ma całodniowe spotkania w firmie. Mówiła, że wróci późno. A ty? Mam zajęcia na uczelni do 3, potem jestem wolna. Felicja podjęła decyzję. Spotkajmy się jutro o 4 przy bocznej bramie waszego ogrodu. Wejdziemy, sprawdzimy, co jest na tym kluczu i wyjdziemy. Nikt się nie dowie. Natalia wyglądała na przestraszoną, ale zdeterminowaną. Dobrze, babciu, ale co się dzieje? Dlaczego przebierasz się za kogoś innego? Czy to ma związek ze śmiercią taty? Felicja spojrzała jej prosto w oczy. Zasługiwała na prawdę, przynajmniej część prawdy.
Natalia, mamy powody sądzić, że śmierć twojego ojca nie była wypadkiem. Zbieramy dowody. Jej oczy rozszerzyły się z szoku. Co? Ale kto? Dlaczego? Nie mogę ci teraz wszystkiego powiedzieć. Im mniej wiesz, tym bezpieczniej dla ciebie. Ale obiecuję, że gdy będzie po wszystkim, dowiesz się całej prawdy. Objęła ją nagle, przytulając się jak mała dziewczynka. Boję się, babciu, wyszeptała. Ja też, kochanie, przyznała Felicja, głaszcząc jej jasne włosy. Ale twój ojciec zasługuje na sprawiedliwość i ją dostanie. Następnego dnia, punkt 4, Felicja stała przy bocznej bramie ogrodu otaczającego dom, w którym kiedyś mieszkała z synem i jego rodziną. Dom, który Bogumił zbudował dla nich wszystkich, myśląc, że tworzy bezpieczną przystań. Natalia otworzyła bramę i szybko wprowadziła Felicję do środka. Ogród był zaniedbany. Przez taras weszły do domu i skierowały się prosto do gabinetu Bogumiła, który znajdował się na piętrze. Pomieszczenie wyglądało tak, jak je zapamiętała, jakby czas się zatrzymał, jakby Bogumił miał zaraz wrócić z pracy. Natalia szybko uruchomiła komputer ojca i podłączyła klucz kryptograficzny. Potrzebuję jego odcisku palca, powiedziała, patrząc na ekran. System wymaga weryfikacji biometrycznej. Ale jak? Zaczęła Felicja zdezorientowana. Tata zostawił kopię, wyjaśniła Natalia, otwierając małą szkatułkę stojącą na biurku. Wewnątrz był przezroczysty odcisk palca, wykonany z jakiegoś syntetycznego materiału. To na wypadek, gdyby kiedyś potrzebował zdalnego dostępu do zabezpieczonych plików. Pokazał mi to kiedyś, gdy pytałam o jego pracę. Przyłożyła syntetyczny odcisk do czytnika. Komputer zaczął pracować, odszyfrowując dane. A mamy tylko kilka minut, ostrzegła Natalia. System wysyła automatyczne powiadomienie, jeśli klucz jest używany. Nie wiem, do kogo dociera ta informacja teraz, gdy taty nie ma. Na ekranie pojawiły się pliki, dziesiątki dokumentów, raportów, maili. Natalia szybko je przeglądała, kopiując najważniejsze na nowy pendrive. To wszystko dotyczy projektu Guardiana, powiedziała. Tata odkrył, że urządzenie ma poważną wadę projektową, może powodować zaburzenia rytmu serca u pacjentów z rozrusznikami. Wysłał te dane do Komisji Etycznej i FDA, ale ktoś zblokował jego raport. Henryk, powiedziała Felicja, on sfałszował wyniki testów, by przyspieszyć wprowadzenie produktu na rynek. Tak, ale to nie wszystko. Natalia kliknęła na kolejny folder. Tata miał dowody na malwersacje finansowe. Henryk wyprowadzał pieniądze z firmy do tajnych kont na Kajmanach. Kopiowała dalej, gdy nagle usłyszały dźwięk otwieranych drzwi wejściowych. Ktoś przyszedł, szepnęła przerażona Natalia. Natalia, jesteś w domu? To był głos Liliany. Szybko dokończ kopiowanie, poleciała Felicja. Ja ją zatrzymam, ale rozpozna cię. Nie w tym przebraniu, zapewniła, choć sama nie była tego pewna. Felicja wyszła z gabinetu i zeszła po schodach, starając się pewnie i z godnością, jak przystawała na Franciszka Orłowską. Liliana stała w holu, odkładając torebkę. Gdy ją zobaczyła, zamarła. Kim pani jest? Co pani robi w moim domu? Zapytała ostro. Pani Zawilska, przepraszam za najście, powiedziała spokojnym tonem. Jestem Franciszka Orłowska, inwestorka zainteresowana firmą pani męża. Pani córka była uprzejma pokazać mi niektóre patenty, te, które pan Zawilski trzymał w domowym archiwum. Liliana zmarszczyła brwi. Inwestorka z Gali? Co pani tu robi z moją córką? Spotkałyśmy się przypadkiem w kawiarni przy uczelni. Gdy dowiedziała się o moim zainteresowaniu firmą, zaproponowała, że pokaże mi pracę ojca. Jestem pod wrażeniem jego geniuszu. Liliana wyglądała na zdezorientowaną, ale mniej podejrzliwą. Natalia nigdy nie interesowała się biznesem. Być może śmierć ojca sprawiła, że zaczęła doceniać jego dziedzictwo, powiedziała Felicja, obserwując, jak jej synowa reaguje na tą uwagę. Jej twarz nie wyrażała nic, ani smutku, ani poczucia winy. Możliwe. W każdym razie nie jestem pewna, czy to odpowiedni moment i miejsce na biznesowe rozmowy. Mój dom to nie sala konferencyjna. Oczywiście, przepraszam, powiedziała Felicja, już wychodzimy. W tym momencie Natalia zeszła po schodach, niosąc kilka teczek i pendrive'a dyskretnie ukrytego w dłoni. Mamo, nie spodziewałam się ciebie tak wcześnie, powiedziała, starając się brzmieć naturalnie. Najwyraźniej, odparła Liliana chłodno. Co to za dokumenty? Stare projekty taty. Pani Orłowska jest zainteresowana historią firmy, wyjaśniła Natalia.
I dlatego musiałyście włamywać się do gabinetu twojego ojca. Nie włamywałyśmy się, mam klucz, pamiętasz? Dałaś mi go, gdy szukałam moich starych zdjęć. Liliana patrzyła na nie podejrzliwie, ale wydawało się, że przyjęła wyjaśnienie. No cóż, spotkanie biznesowe właśnie się skończyło. Żegnam panią, pani Orłowska. Następnym razem proszę umówić się oficjalnie przez sekretariat firmy. Oczywiście, odpowiedziała Felicja. Do widzenia, pani Zawilska. Natalia, dziękuję za poświęcony czas. Gdy wyszły z domu, obie odetchnęły z ulgą. Mamy wszystko? Zapytała Felicja, gdy były już bezpieczne w jej samochodzie. Tak, potwierdziła Natalia, ściskając pendrive'a. Wszystkie dowody na to, co robił Henryk i na to, że tata zamierzał go powstrzymać. Doskonale, powiedziała Felicja, uruchamiając silnik. Teraz jedziemy do Tadeusza. Czas na następny krok. Jechały w milczeniu przez kilka minut, aż Natalia zadała pytanie, którego Felicja obawiała się najbardziej. Babciu, czy moja mama miała coś wspólnego ze śmiercią taty? Felicja spojrzała na nią kątem oka, młodą, wrażliwą, a jednak silną, tak podobną do swojego ojca. Nie wiemy tego na pewno, Natalio, odpowiedziała ostrożnie, ale jest taka możliwość. Natalia skinęła głową, wpatrując się w szybę. Pojedyncza łza spłynęła po jej policzku. Zawsze czułam, że coś było nie tak, powiedziała cicho. Między nimi. Mama nigdy nie kochała taty tak, jak on ją kochał, a po jego śmierci było w niej tak mało smutku. Felicja położyła dłoń na jej kolanie. Niezależnie od tego, co odkryje, pamiętaj, twój ojciec kochał cię najbardziej na świecie i ja też cię kocham. Wiem, babciu, odpowiedziała Natalia, ściskając jej dłoń. Dlatego chcę, żebyśmy znalazły prawdę dla taty. Mieszkanie Tadeusza przypominało centrum dowodzenia. Gdy rozkładali wszystkie zebrane dowody, na ścianach wisiały zdjęcia, dokumenty, wykresy, wszystko połączone kolorowymi nićmi, tworzącymi sieć powiązań. Mamy wystarczająco, by oskarżyć Henryka o malwersacje finansowe i fałszowanie wyników badań, powiedział Tadeusz, przeglądając materiały. Ale morderstwo to trudniejsze do udowodnienia. A co z tym e-mailem od mojej matki? Zapytała Natalia, wskazując na wydruk. To dowód, że coś planowali. To poszlaka, ale nie twardy dowód, wyjaśnił prawnik. Potrzebujemy czegoś konkretnego. Kto sabotował samochód? Jak to zrobione? Czy była to bezpośrednia przyczyna wypadku? Mechanik, powiedziała Felicja, ten, który wyjechał do Brazylii zaraz po śmierci Bogumiła. Jeśli go znajdziemy... Znalezienie go w Brazylii może być niemożliwe, westchnął Tadeusz, ale możemy poszukać dowodów w inny sposób. Samochód Bogumiła został zbadany po wypadku. Tak, potwierdziła Natalia. Policja przeprowadziła rutynowe dochodzenie. Stwierdzili usterkę hamulców, ale uznali to za nieszczęśliwy wypadek. Efekt zużycia części. A kto badał samochód? Czy mamy dostęp do tych raportów? Tak, powiedziała Natalia, podając folder. Skopiowałam wszystko z dokumentów, które mama trzyma w domu. Badania przeprowadził komisarz Dębicki, lokalny funkcjonariusz. Tadeusz zmarszczył brwi. Dębicki, znam to nazwisko, to bliski przyjaciel Henryka, razem polują. Więc raport mógł być sfałszowany, stwierdziła Felicja, czując gniew rosnący w niej na nowo. Dokładnie, potwierdził Tadeusz, potrzebujemy niezależnej opinii ekspertów i mam pomysł, jak ją uzyskać. Plan był prosty, ale ryzykowny. Natalia, jako córka Bogumiła i prawna współwłaścicielka jego majątku, miała prawo zlecić ponowne badanie wraku samochodu, który wciąż znajdował się na policyjnym parkingu dowodów rzeczowych. Potrzebowali tylko odpowiedniego eksperta, kogoś, kto byłby niezależny i nie dałby się zastraszyć lub przekupić. Znam takiego człowieka, powiedział Tadeusz. Janusz Krawczyk, najlepszy ekspert od wypadków samochodowych w kraju. Pracował dla międzynarodowych firm ubezpieczeniowych. Ma nieskarżytelną reputację. Czy będzie chciał nam pomóc? Zapytała Felicja. Za odpowiednią cenę? Tak, a pieniądze to akurat coś, czego nam nie brakuje, uśmichnął się Tadeusz, patrząc na nią znacząco. Następnego dnia Natalia złożyła oficjalne podanie o ponowne badanie wraku samochodu. Komisarz Dębicki nie był zadowolony, ale nie mógł odmówić. Prawo było po ich stronie. Janusz Krawczyk przyjechał 2 dni później. Przez 5 godzin badał każdy centymetr zmiaszczonego Maserati. To nie było zwykłe zużycie, powiedział w końcu. Przewody hamulcowe zostały nacięte precyzyjnie, profesjonalnie. Nie pękły od razu, ale po kilku minutach jazdy, gdy płyn hamulcowy wyciekł pod ciśnieniem. Czy możesz to udowodnić? Zapytał Tadeusz. Bez wątpienia, potwierdził ekspert. Mam mikrofotografię nacięć. To nie jest przypadkowe uszkodzenie. To celowy sabotaż wykonany przez kogoś, kto znał się na rzeczy.
A policja tego nie zauważyła? Zapytała Felicja z niedowierzaniem. Albo nie chcieli zauważyć, albo nie byli wystarczająco dokładni, powiedział Krawczyk. Dla mnie to oczywiste. Ktoś chciał, żeby ten samochód uległ wypadkowi. To był przełom, którego potrzebowali. Teraz mieli dowód, że śmierć Bogumiła była zaplanowanym morderstwem, nie wypadkiem. Ale wciąż potrzebowali powiązać to z Henrykiem i Lilianą. Następny krok, powiedział Tadeusz, musimy znaleźć mechanika. Ale jak? Zapytała Natalia, jeśli jest w Brazylii. Mam znajomego w Interpolu, wyjaśnił prawnik. Może nie będziemy w stanie sprowadzić mechanika z powrotem do Polski, ale być może uda nam się przeprowadzić z nim wideorozmowę, zaoferować mu immunitet w zamian za zeznania. A co z materiałami od Bogumiła? Zapytała Felicja. O wadliwym urządzeniu medycznym i malwersacjach. Czy nie powinniśmy zgłosić tego do odpowiednich władz? Tak, ale strategicznie, powiedział Tadeusz. Jeśli Henryk zostanie oskarżony o oszustwa finansowe i fałszowanie wyników badań, będzie miał mniejsze pole manewru, gdy dojdzie do oskarżeń o morderstwo. Musimy działać na wszystkich frontach jednocześnie. Plan zaczął się krystalizować. Natalia miała dostarczyć dowody do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Felicja miała skontaktować się z Komisją Nadzoru Finansowego, a Tadeusz uruchomić swoje kontakty w prokuraturze i Interpolu. Ale zanim zdążyli działać, Natalia otrzymała niepokojący telefon od Liliany. Mama chce się ze mną pilnie spotkać, powiedziała rozłączając się. Brzmiała dziwnie, jakby coś podejrzewała. Nie idź, zaprotestowała Felicja. To może być pułapka. Albo szansa, zauważył Tadeusz. Jeśli Liliana coś podejrzewa, może się zdradzić. Natalia mogłaby mieć przy sobie urządzenie nagrywające. To samo, które zostawił ci Bogumił. Felicja spojrzała na swoją wnuczkę, czując strach ściskający jej serce. To zbyt niebezpieczne. Nie możemy ryzykować życia Natalii. Babciu, powiedziała stanowczo Natalia, tata zginął szukając prawdy. Nie mogę się teraz wycofać. Pójdę na to spotkanie i zagram swoją rolę. Felicja widziała w jej oczach determinację, której nie mogła złamać. Natalia przypominała jej Bogumiła, gdy podejmował trudne decyzje. Zawsze kierował się tym, co słuszne, nie tym, co łatwe. Dobrze, zgodziła się w końcu, ale będziemy tuż obok i przy pierwszym znaku niebezpieczeństwa wycofasz się. Natalia skinęła głową. Spotkanie jest w naszym domu dziś wieczorem. Mama powiedziała, że chce porozmawiać o przyszłości firmy. Bądź ostrożna, poprosiła Felicja, przytulając ją. Jesteś wszystkim, co mi zostało. Tej nocy, podczas gdy Natalia spotykała się z matką, Felicja i Tadeusz siedzieli w samochodzie zaparkowanym niedaleko domu, słuchając transmisję z urządzenia nagrywającego. Natalia, martwię się o ciebie. Ostatnio dziwnie się zachowujesz. Te nagłe zainteresowania firmą ojca, spotkania z nieznanymi mi ludźmi. Po prostu próbuję zrozumieć, czym zajmował się tata, odpowiedziała Natalia spokojnie. Czy to takie dziwne? Nie, ale moment jest zastanawiający. Zwłaszcza to nagłe zainteresowanie wypadkiem. Po co ci druga opinia eksperta? Chcę znać prawdę, mamo. Czy ty nie chcesz? Nastąpiła długa pauza. Prawda bywa niebezpieczna, Natalio, powiedziała w końcu Liliana, a niektórych rzeczy lepiej nie wiedzieć. Jak to, że przewody hamulcowe taty zostały celowo nacięte? Zapytała Natalia wprost. Felicja i Tadeusz wstrzymali oddech, czekając na reakcję Liliany. Co? Jej głos brzmiał na szczerze zaskoczony. O czym ty mówisz? Policja prowadziła dochodzenie. Policja się myliła albo kłamała, tak jak kłamiesz ty i wujek Henryk o projekcie Guardian. Natalia, nie wiem, kto nakarmił cię tymi bzdurami, ale znalazłam dowody, mamo, w komputerze taty. Wiem o fałszowanych testach, o pieniądzach wyprowadzanych z firmy. Wiem wszystko. To nie tak, jak myślisz. Głos Liliany stał się bardziej defensywny. To skomplikowane. Biznes czasem wymaga kompromisów. Zabicie własnego męża to też kompromis? Głos Natalii drżał z emocji. Nigdy nie chciałam, żeby Bogumił zginął, krzyknęła Liliana. To miał być tylko wypadek, niegroźny, żeby nie mógł iść na to przesłuchanie, żebyśmy zyskali czas. Tadeusz i Felicja spojrzeli na siebie z niedowierzaniem. Czy właśnie usłyszeli przyznanie się do winy? Więc to prawda. Głos Natalii był teraz spokojniejszy, kontrolowany. Ty i Henryk zaplanowaliście to. Wynajęliście mechanika, żeby uszkodził samochód taty. Henryk powiedział, że to będzie bezpieczne.
Głos Liliany załamał się. Miał tylko wpaść w barierkę, może złamać nogę. Nie miał zginąć. Ale zginął, powiedziała twardo Natalia. Mój ojciec nie żyje, bo wy chcieliście go powstrzymać przed ujawnieniem prawdy. Natalia, musisz zrozumieć, w grę wchodziły miliony, cała przyszłość firmy. Bogumił był zbyt idealistyczny, nie rozumiał realiów biznesu. A co z nami, mamo? Co z rodziną? Też byliśmy tylko realiami biznesu? Dłuższa cisza. Kocham cię, Natalia. Wszystko, co robiłam też dla ciebie, dla twojej przyszłości. Nie waż się tak mówić. Głos Natalii był pełen gniewu. Nie używaj mnie jako wymówkę dla swoich zbrodni. Kto jeszcze wie? Zapytała nagle Liliana. Jej głos stał się ostrzejszy. Komu pokazałaś te dowody? Wszystkim, którzy powinni wiedzieć, odpowiedziała Natalia. Policji, prokuraturze, mediom. To był blef, ale brzmiał przekonująco. Boże, westchnęła Liliana, Henryk mnie zabije. Chyba że najpierw sama go wydasz, powiedziała Natalia. Współpraca z prokuraturą może złagodzić twój wyrok. Słyszeli, jak Liliana chodzi po pokoju, najwyraźniej w panice. On wszystko zaplanował, powiedziała w końcu. To Henryk znalazł mechanika. Henryk naciskał, żebym pomogła. Mam dowody, e-maile, nagrania rozmów. Zabezpieczałam się na wszelki wypadek. Przynieś je, poleciła Natalia. Słyszeli szybkie kroki, dźwięk otwieranych szuflad, a potem znów kroki. Tu jest wszystko, powiedziała Liliana. Ale co teraz, jeśli Henryk się dowie? Już wie. Nowy głos przerwał rozmowę. Męski, zimny, znajomy. Henryk Domański. Jesteś rozczarowaniem, Liliano, powiedział Henryk, a w jego głosie słychać było lodowatą furię. Myślałem, że masz więcej rozsądku. Tadeusz i Felicja zamarli, słuchając transmisję. Sytuacja właśnie stała się śmiertelnie niebezpieczna. Henryk, głos Liliany był pełen strachu. Co ty tu robisz? Skąd wiedziałeś? Mam kamery w całym domu, kochanie, zainstalowane dla twojego bezpieczeństwa. Oczywiście widziałem, jak Natalia grzebie w gabinecie Bogumiła. Widziałem tę starą kobietę, która rzekomo jest inwestorką. Jaką starą kobietę? Zapytała zdezorientowana Liliana. Tę, która przedstawiła się jako Franciszka Orłowska. Naprawdę myślałaś, że jej nie rozpoznałem? To Felicja Zawilska, matka Bogumiła. Serce Felicji zamarło, wiedziało, cały czas wiedział. Babcia? Zapytała Natalia, udając zdziwienie. Tak, twoja sprytna babcia, zaśmiał się Henryk. Przebrała się, zmieniła wygląd, ale oczy zawsze zdradzają. Piewnego, mroźnego, lutowego poranka życie 72-letniej Felicji Zawilskiej, kobiety o sercu pełnym ciepła, legło w gruzach. Telefon o 5:30 rano przyniósł najgorszą możliwą wiadomość. Jej jedyny syn, Bogumił, nie żył. Świat wokół niej zatrzymał się, wciągając ją w otchłań rozpaczy. Ból, który rozrywał jej duszę, był jednak dopiero początkiem gehenny. Gdy ledwo zdążyła pochować syna, jej synowa, Liliana, kobieta o zimnym sercu, wyrzuciła ją z domu, który Bogumił dla nich zbudował. Bez dachu nad głową i majątku Felicja została zmuszona do życia w starym Oplu Corsie, jej ostatnim schronieniu. Czuła się ciężarem dla świata. Ale w najczarniejszej godzinie, gdy temperatura spadła do -10 stopni, niespodziewany telefon od prawnika jej syna miał wszystko zmienić. Miał stać się początkiem jej zemsty i poszukiwania sprawiedliwości. To opowieść o tym, że sprawiedliwość przybiera różne formy. Dni po pogrzebie zleciały jak w malignie. Felicja siedziała w kącie salonu synowej, czując się jak niechciany cień. Liliana, młodsza o 30 lat, ambitna bizneswoman, nigdy nie dogadywała się z Felicją, prostą nauczycielką na emeryturze. Bogumił był mostem między nimi, a teraz go zabrakło. Jedyną nadzieją była jej 19-letnia wnuczka, Natalia, w której oczach Felicja widziała ten sam ból. Tydzień później Liliana w eleganckim kostiumie oznajmiła: Felicjo, musimy porozmawiać. Chcę, żebyś się wyprowadziła. Słowa te były jak lodowaty sztylet. Ale sprzedałam swoje mieszkanie w Łodzi, gdy zachorowałam. Bogumił zaproponował, żebym została z wami.
próbowała tłumaczyć Felicja. To nie jest już aktualne, Bogumił nie żyje, odparła Liliana bez emocji. Gdzie ja mam iść? Płakała Felicja. Nie dramatyzuj, masz swoją emeryturę, dasz radę wynająć coś małego. Ucięła ostro synowa, zostawiając ją oszałomioną. Następnego dnia Felicja spakowała swoje rzeczy do 2 walizek i odjechała starym Oplem w nieznane. Przez 2 tygodnie żyła w samochodzie, parkując na parkingach i myjąc się na stacjach benzynowych. Jej oszczędności topniały, a znalezienie mieszkania w środku zimy z niską emeryturą było niemożliwe. Czuła się niewidoczna, spisana na straty. 15 dnia przy 10-stopniowym mrozie zadzwonił telefon. Nieznany numer. Pani Felicja Zawilska, nazywam się Tadeusz Mierzejewski. Jestem prawnikiem pani syna. Musimy się pilnie spotkać. Mam informacje, które zmienią pani sytuację. W kawiarni pod zegarem czekał na nią elegancki, starszy mężczyzna. Pani Felicjo, byłem prawnikiem i przyjaciel pani syna od 15 lat. Zaczął. Kilka miesięcy temu Bogumił przyszedł do mnie z nietypową prośbą. Chciał wprowadzić tajną klauzulę do testamentu, o której nikt, nawet jego żona, nie miał wiedzieć. Felicja spojrzała zaskoczona. Ta klauzula aktywowała się w momencie jego śmierci. Bogumił zostawił pani 27,5 miliona złotych. Filiżanka zadrżała w dłoni Felicji. To niemożliwe, skąd miałby takie pieniądze? Tadeusz wyjaśnił. Firma pani syna, Zawilski Innovations, jest znacznie więcej niż się wydaje. Jego patenty na technologie medyczne są wykorzystywane na całym świecie. Ale dlaczego w tajemnicy? Zapytała. Prawnik spojrzał jej w oczy, ponieważ obawiał się o swoje bezpieczeństwo i miał powody, by nie ufać wszystkim wokół siebie. Sugeruje, że śmierć pani syna mogła nie być wypadkiem i że Bogumił to przewidział, dodał. Świat zawirował wokół Felicji. Kto? Wyszeptała. Tego nie wiem, ale Bogumił zostawił również to, powiedział Tadeusz, wyjmując pendrive'a. Powiedział, że jeśli coś mu się stanie, mam dać to tylko pani. Pieniądze są już na pani koncie. Felicja spojrzała na wyciąg bankowy, oszołomiona liczbą zer. Co mam teraz zrobić? Zapytała. Może pani żyć komfortowo do końca życia, albo dowiedzieć się, co naprawdę stało się z pani synem, odparł Tadeusz. W Felicji pękła rozpacz, a jej miejsce zajął gniew i determinacja. Chcę wiedzieć i chcę sprawiedliwości, powiedziała stanowczo. W takim razie musimy zacząć od firmy pani syna i jego partnera biznesowego, Henryka Domańskiego, oznajmił prawnik. Dodał, że to Henryk zgodnie z umową przejmie kontrolę nad firmą, chyba że udowodnią jego udział w śmierci Bogumiła. Następnego dnia Felicja zamieszkała w pensjonacie, po raz pierwszy od tygodni śpiąc w prawdziwym łóżku. Wieczorem podłączyła pendrive'a do laptopa. W folderze dla mamy znalazła nagranie wideo. Na ekranie pojawił się Bogumił. Mamo, jeśli to oglądasz, oznacza to, że coś mi się stało. Zaczął, a łzy popłynęły po jej policzkach. Odkryłem coś w filmie. Henryk manipuluje finansami i fałszuje wyniki badań klinicznych naszych urządzeń. Pacjenci mogą być w niebezpieczeństwo. Mam dowody i zamierzam to ujawnić. Jego głos drżał. Nie ufam nikomu, nawet Lilianie. Ona i Henryk są zbyt blisko. Mam podejrzenia. Zostawiam ci wszystko, co odkryłem oraz pieniądze. Użyj ich mądrze. I mamo, zaopiekuj się Natalią, ona jest niewinna. Nagranie się skończyło. Przez resztę nocy Felicja przeglądała dokumenty, które potwierdzały słowa syna. Nad ranem podjęła decyzję. Dokończy to, co zaczął Bogumił. Spotkała się z Natalią, która rzuciła się jej w ramiona. Gdzie byłaś? Mama powiedziała, że wyjechałaś do sanatorium, mówiła dziewczyna. Felicja opowiedziała jej wszystko. Blada jak ściana Natalia szeptała. Nie mogę uwierzyć. Wujek Henryk, tata mu ufał. W jej oczach Felicja zobaczyła stalową determinację. Co mam zrobić, babciu? Zapytała. Felicja poleciła jej zachowywać się normalnie i dowiedzieć się, co matka robiła w dniu wypadku.
W międzyczasie Tadeusz zebrał informacje o Henryku Domańskim. Okazało się, że miał on burzliwą przeszłość i był mistrzem manipulacji. Co gorsza, Liliana i Henryk znali się od studiów, a to ona ich sobie przedstawiła. Na starym zdjęciu stali w intymnym uścisku. Tadeusz nie miał dowodów na romans, ale odkrył ich finansowe powiązania. Liliana założyła tajne konto w Szwajcarii, na które Henryk przelał dużą sumę pieniędzy tydzień po pogrzebie Bogumiła. Zapłata. Za co? Felicja poczuła, jak odpływa jej krew z twarzy. Dzień przed wypadkiem Liliana wydzwaniała do mechanika specjalizującego się w luksusowych samochodach, takich jak Maserati Bogumiła. Dzień po pogrzebie ten sam mechanik kupił bilet w jedną stronę do Brazylii i nigdy nie wrócił. Prawda była jak koszmar. Jej syn zamordowany przez własną żonę i najlepszego przyjaciela. Tadeusz miał plan. Felicja, jako 72-letnia kobieta, zinfiltruje firmę, udając zamożną inwestorkę. Z milionami na koncie była idealną przynętą. Henryk widział ją tylko kilka razy i z pewnością nie zwrócił na nią uwagi. Zróbmy to, zmieńmy mnie, powiedziała Felicja, czując adrenalinę. Tadeusz dał jej też ostatni wynalazek Bogumiła, wyglądające jak zegarek urządzenie nagrywające, zaprojektowane dla pacjentów z problemami z pamięcią. Metamorfoza była niezwykła. Siwe włosy Felicji ufarbowano na platynowy blond, profesjonalny makijaż ukrył zmarszczki, a skromne ubrania zastąpił drogi kaszmirowy kostium. Przyjęła nową tożsamość – Franciszka Orłowska, wdowa po przemysłowcu z Gdańska. Następnego dnia o 10:00 stanęła przed szklanym budynkiem Zawilski Innovations. Serce biło jej jak oszalałe, gdy wchodziła do firmy, którą jej syn zbudował, a która była teraz w rękach jego mordercy. Stanęła twarzą w twarz z Henrykiem Domańskim, mężczyzną z charyzmatycznym uśmiechem, który teraz wiedziała, że jest maską. Interesuje mnie technologia medyczna, a państwa firma ma imponujące portfolio, powiedziała przygotowaną formułką. Większość innowacji była dziełem mojego zmarłego partnera, Bogumiła. Prawdziwa strata, odparł z fałszywym smutkiem. Przez następną godzinę Henryk oprowadzał ją po firmie, a zegarek Felicji cicho wszystko nagrywała. Bogumił był idealistą, powiedział konspiracyjnie Henryk. Chciał więcej testów, więcej zabezpieczeń. To kosztowne. Teraz pod moim kierownictwem jesteśmy bardziej efektywni. Nasze zyski znacząco wzrosną. Kosztem pacjentów, pomyślała z obrzydzeniem. Gdy wrócili do gabinetu, czekała tam Liliana. Serce Felicji stanęło, ale synowa jej nie rozpoznała. Dla niej była tylko kolejną bogatą bizneswoman. Po spotkaniu Felicja zadzwoniła do Tadeusza. Mam nagranie. Henryk praktycznie przyznał się do fałszowania wyników. Liliana mnie nie poznała. Doskonale, ale potrzebujemy więcej dowodów. Henryk zaprosił panią na galę. To idealna okazja, by dostać się do jego biura. Tego wieczoru w hotelu Grand Polonia Felicja w eleganckiej sukni dołączyła do Henryka. Kiedy goście skupili się na tańcu, dyskretnie ruszyła w kierunku tymczasowych biur. Przekupiła pokojowkę, która otworzyła jej gabinet Henryka. 5 minut, szepnęła kobieta. Felicja szybko przeszukała pomieszczenie. W skrzenej teczce znalazła folder zatytułowany Projekt Guardian, finalizacja. Były tam 2 zestawy wyników. Jeden, starszy, wskazujący na liczne problemy i drugi, nowszy, pokazujący pełen sukces. Szybko zrobiła zdjęcia dokumentów telefonem. Znalazła też wydrukowany e-mail od Liliany do Henryka, datowany na dzień przed śmiercią Bogumiła. Wszystko załatwione na jutro. M zrobił co trzeba. Po wszystkim będziemy wolni. L. To był dowód, którego szukali. Nagle usłyszała głosy. Drzwi się otworzyły. Co pani tu robi? Henryk stał w progu. Jego twarz wykrzywiał gniew. Szukałam toalety. Skłamałam. Nie wierzę w zbiegi okoliczności, pani Orłowska. Kim pani naprawdę jest? Syknął. Złapana na gorącym uczynku, zachowała zimną krew. Jestem potencjalną inwestorką, która chciała lepiej poznać firmę. Odparła. Henryk patrzył na nią intensywnie, ale ostatecznie, choć z rezerwą, zdawał się przyjąć jej wyjaśnienie. Wracając na salę, Felicja otrzymała wiadomość od Natalii. Babcio, znalazłam coś w rzeczach taty. Pilne.
Następnego dnia w parku Natalia pokazała jej małe urządzenie. To klucz kryptograficzny, opisany jako Guardian. Działa tylko z komputerem taty, który ma zabezpieczenia biometryczne. Postanowiły wejść do domu Liliany następnego dnia, gdy ta będzie w pracy. W gabinecie Bogumiła Natalia uruchomiła komputer, używając syntetycznego odcisku palca, który zostawił jej ojciec. System odszyfrował dane. Okazało się, że urządzenie Guardian miało wadę projektową. Mogło powodować zaburzenia rytmu serca. Bogumił wysłał raport do komisji etycznej, ale ktoś go zablokował. Miał też dowody na malwersacje finansowe Henryka. Nagle usłyszały otwierane drzwi. To Liliana wróciła wcześniej. Ja ją zatrzymam, szepnęła Felicja i zeszła na dół. Liliana była w szoku. Jestem Franciszka Orłowska. Pani córka pokazywała mi archiwalne patenty ojca, wyjaśniła spokojnie Felicja. Liliana wyglądała na podejrzliwą, ale przyjęła wyjaśnienie. Gdy tylko wyszły, pojechały do Tadeusza. Mamy wystarczająco dowodów, by oskarżyć Henryka o oszustwa, ale morderstwo będzie trudniej udowodnić, stwierdził prawnik. Raport policyjny uznał usterkę hamulców za nieszczęśliwy wypadek. Badania prowadził komisarz Dębicki, bliski przyjaciel Henryka, zauważył Tadeusz. Postanowili zlecić ponowne badanie wraku najlepszemu ekspertowi w kraju, Januszowi Krawczykowi. Po 5 godzinach badań werdykt Krawczyka był jednoznaczny. Przewody hamulcowe zostały precyzyjnie nacięte. To celowy sabotaż. Mieli dowód morderstwa. Teraz musieli znaleźć mechanika, który uciekł do Brazylii. Zanim jednak zdążyli podjąć dalsze kroki, zadzwoniła Liliana, prosząc Natalię o pilne spotkanie. To może być pułapka albo szansa. Weź urządzenie nagrywające, doradził Tadeusz. Tej nocy Felicja i Tadeusz siedzieli w samochodzie pod domem, słuchając transmisji. Dlaczego nagle interesujesz się wypadkiem? Pytała Liliana. Bo chcę znać prawdę. Tę o celowo naciętych przewodach hamulcowych, odparła Natalia. Po chwili ciszy Liliana krzyknęła. Nigdy nie chciałam, żeby Bogumił zginął. To miał być tylko niegroźny wypadek, żeby nie mógł iść na przesłuchanie. To było przyznanie się do winy. Henryk powiedział, że to będzie bezpieczne. Miał tylko złamać nogę. Płakała Liliana. Nagle rozmowę przerwał nowy, zimny głos. Już wie. Do pokoju wszedł Henryk Domański. Jesteś rozczarowaniem, Liliano, powiedział. Mam kamery w całym domu. Widziałem, jak Natalia grzebie w gabinecie. Widziałem też tę starą kobietę. Naprawdę myślałaś, że jej nie rozpoznałem? To Felicja Zawilska, matka Bogumiła. Serce Felicji zamarło. Twój ojciec był głupcem, syknął Henryk do Natalii. Chciał zniszczyć wszystko, co zbudowaliśmy. Groził, że wycofa projekt Guardian z rynku. Sytuacja stała się śmiertelnie niebezpieczna. Tadeusz zadzwonił na policję. W słuchawkach usłyszeli hałas i krzyk Liliany. Felicja, nie czekając, pobiegła do domu. Zobaczyła Henryka trzymającego Natalię i celujące z pistoletem na przemian w nią i Lilianę. Puść ją, krzyknęła. Felicja Zawilska własnej osobie. Uśmiechnął się złośliwie. W oddali słychać było syreny. Henryk zawahał się na moment, Natalia wykorzystała tę chwilę, by się wyrwać, a Liliana rzuciła się na Henryka. Rozległ się strzał. Liliana osunięła się na podłogę, ranna w ramię. To wszystko przez ciebie, warknął Henryk, celując w Felicję. Zamknęła oczy, ale zamiast strzału usłyszała trzask. Otworzyła je i zobaczyła Tadeusza w drzwiach z ciężkim wazonem w ręku oraz nieprzytomnego Henryka na podłodze. Chwilę później dom wypełnił się policją. W szpitalu dowiedzieli się, że Liliana przeżyje. Tadeusz poinformował ich, że Henryk przyznał się do wszystkiego, a Interpol zlokalizował mechanika w Brazylii. Sprawiedliwość miało się zadość. W szpitalu Felicja przyszła do Liliany, by zrozumieć. Dlaczego? Zapytała. Zawsze chciałam więcej. Henryk to rozumiał, płakała Liliana. Nigdy nie chciałam, żeby Bogumił zginął. Powiem wszystko prokuraturze, nie będę się bronić. Proces był głośny. Henryk Domański został skazany na 25 lat więzienia. Liliana dzięki pełnej współpracy otrzymała wyrok 5 lat w zawieszeniu i rok aresztu domowego. Firma Zawilski Innovations była na skraju upadku. Wtedy Felicja razem z Natalią i niechętnie Lilianą postanowiły ją uratować. Dla dziedzictwa Bogumiła.
zmieniły nazwę na Zawilski Legacy. Felicja została przewodniczącą Rady Nadzorczej, Natalia dyrektorem do rozwoju, a Liliana konsultantką. Powoli odbudowywały firmę, opierając ją na etyce i transparentności. 3 lata później, w wieku 75 lat, Felicja przygotowywała się do oficjalnego wprowadzenia na rynek Guardian Angel, bezpieczne i skuteczne urządzenie, które było marzeniem Bogumiła. Firma kwitła, a ich połamana rodzina powoli się goiła. Podczas uroczystości w ogrodzie Natalia wskazała Felicji na mężczyznę. Przez chwilę myślała, że widzi Bogumiła. Ten sam uśmiech, te same oczy. To Stefan, przyrodni brat taty, wyjaśniła Natalia. Okazało się, że bracia odzyskali kontakt na kilka lat przed śmiercią Bogumiła. Felicja poczuła, jak kolejna nić łączy ją z utraconym synem. Gdy słońce zachodziło, Felicja pomyślała o dniu, w którym Liliana powiedziała jej: nie dramatyzuj, spakuj się i naucz się przetrwać. Uśmiechnęła się, bo zrobiła dokładnie to. Przetrwała. Zwyciężyła nie przez zemstę, ale przez miłość, determinację i wiarę, że nawet z najgłębszej ciemności można znaleźć drogę do światła. Jej syn odszedł, ale jego duch żył w nich wszystkich.